Katarzyna Stypuła, dzień dobry, Rosaria.pl. Mamy dzisiaj 1 maj. Witam Was bardzo wiosennie w szkółce. Temperatury znacznie poszły do góry, aczkolwiek w poprzednich tygodniach mieliśmy bardzo duże ochłodzenie i w wielu rejonach występowały naprawdę poważne przymrozki, bo bardzo wiele roślin zostało uszkodzonych. Tutaj w moim rejonie nie mieliśmy aż takiego wielkiego kryzysu odnośnie przymrozków i dużo upraw nie zostało zniszczonych, ale jednak były rejony, w których taka sytuacja miała miejsce. I dodatkowo teraz mamy kolejny mocny stres dla roślin, bo z tych takich bardzo niskich temperatury naprawdę poszybowały mocno w górę. Dzisiaj już mamy temperatury powyżej 20 kilku stopni, blisko 30 stopni. No i niestety kolejne zagrożenie, które one ze sobą niosą, a mianowicie susze. Dzisiaj opowiemy sobie o niedoborach wody w różach, niedoborach wśród innych roślin i jakie zagrożenia właśnie one ze sobą niosą. Zapraszam Was na ten odcinek. Patrząc fizjologicznie na róże, są to rośliny o bardzo głębokim systemie korzeniowym, lubią się mocno korzenić, lubią ciągnąć wodę naprawdę z takich głębokich, dość znacznych pokładów, również składniki pokarmowe, ale mimo tego, że są bardzo odporne, o bardzo dużym wigorze i wzrostu i tego, jak mocno potrafią sobie poradzić w naszej przestrzeni, to jednak w pewnych fazach potrzebują naprawdę dość sporej ilości wody i to jest właśnie faza wzrostu, faza pąka i kwitnienia. Jak widzicie, w tym roku przyroda naprawdę zwariowała i mamy takie ciągłe ekstrema od niskich poprzez bardzo wysokie temperatury. Przyroda wystartowała bardzo szybko. Mamy już naprawdę w tym momencie, początek maja, bardzo zaawansowane pąki, nie mówiąc już o takim dość poważnym wzroście naszych roślin, ale bardzo spore pąki na roślinach. No i właśnie to jest ten czas, kiedy sporo roślin musi się jeszcze reanimować, musi jeszcze wzrastać, doganiać, bo było ono wcześniej być może nadmarznięte. Teraz też przymrozki mogły zrobić swoje, rośliny się regenerują. Jednocześnie część z nich już goni to ciepło, powoduje ich znaczny wzrost, powoduje zawiązywanie pąków. No i właśnie to jest ten czas, kiedy one będą potrzebowały znacznej ilości wilgoci, a to wszystko, czyli takie niedobory, które teraz występują, bo naprawdę ostatnio ja nie pamiętam już, kiedy były u nas takie znaczniejsze opady deszczu, powoduje to, że jednak ten proces właściwej fotosyntezy, ten właściwy turgor, który powinien być w naszych tutaj roślinach, może zostać w tym momencie niestety znacznie przyhamowany i osłabiony. No i powiemy sobie, co będzie z tego niestety w następstwie mogło wyniknąć. W fazie, kiedy róże będą zawiązywać pąki, kiedy zacznie już właśnie przechodzić ta faza, osłabienie tych pąków i mniejsza ilość wilgoci w gruncie niestety spowoduje to, że pąki będą słabsze, być może będzie ich mniej, ostateczności będą zasychać, a nawet niestety roślina będzie gubić takie pąki. Jeśli więc mamy wśród róż znaczne niedobory wody, nie możemy spodziewać się mocno obfitego kwitnienia, a niestety to kwitnienie będzie słabsze, będzie mniej zawiązanych pąków, bo jednak to zgubienie pąków będzie widoczne wśród roślin. Zresztą sami to będziemy mogli obserwować, jeśli rośliny bardzo się przesuszą, a co za tym idzie, kwitnienie będzie również słabsze, bo pąk i kwiat będzie mniej okazały, będzie bardziej drobny, no i niestety będzie to miało również wpływ na kolor samego kwiatu. Pomijając przełożenie na kwitnienie, a więc to, co jest dla nas bardzo ważne, niedobór wody wśród róż jest bardzo mocną sytuacją stresową i niestety powoduje również zwiększenie wrażliwości na wszelkiego rodzaju czynniki patogenne, chorobotwórcze i tak jak tutaj, gdzie mamy stanowisko bardzo mocno słoneczne, gdzie jest patelnia od godzin wczesnych do godzin popołudniowych, no i tutaj, gdzie ta woda bardzo szybko nam ucieka, ta transpiracja jest bardzo pobudzona, dodatkowo kamień i takie elementy, które jeszcze powodują nagrzanie. Tutaj w zeszłym roku mieliśmy bardzo duży atak, zwłaszcza na jednej odmianie mączniaka prawdziwego.
bo właśnie ten stres, to, że była bardzo duża susza, powoduje to, że róża sama w sobie nie ma na tyle wigoru, nie ma na tyle siły, by sama zadziałać i bronić się przed takimi atakami chorobotwórczymi. Dlatego bardzo Was uczulam. Rośliny naprawdę o wiele lepiej radzą sobie w takich sytuacjach stresowych, kiedy mamy wysokie temperatury, kiedy roślina zawiązuje pąki, kiedy produkuje kwiaty. Powinna mieć naprawdę dobrą ilość, właściwą ilość wody, żeby wystarczająco silnie mogła zwalczyć. Nawet jeśli już dojdzie do ataków grzybów, czy to czarnej plamistości, czy to mączniaka prawdziwego, który był naprawdę plagą w ubiegłym roku, rośliny dobrze nawodnione, naprawdę po zastosowaniu środków i oprysków, jak chociażby Nimrod, Diskus i inne środki, radzą sobie o wiele lepiej w zwalczeniu, zahamowaniu tej choroby i nie rozprzestrzenianiu się dalszym, bo niestety bardzo ciężko jest zwalczyć takie choroby. Jeśli już one wejdą na nasze rośliny, to o wiele bardziej, szybciej się rozprzestrzeniają, jeśli w roślinie mamy naprawdę znaczne braki wody. Różane krzewy oczywiście będą nam w takich ekstremalnych sytuacjach dawały znak o tym, że dzieje się coś niedobrego. No, będą po prostu więdły. Na kolejnym, czyli przewieszały swoje nowo, świeżo zawiązane główki, swoje świeże pąki, swoje świeże wytworzone pędy. Następnie będzie oczywiście żółknięcie liści, no i zahamowanie wzrostu, bo jednak roślina przy znacznym niedoborze wody nie będzie nam pięknie nam się rozrastała, nie będzie tworzyła nam nowych pąków i kwiatów, tylko niestety będzie walczyła o przetrwanie, a więc będzie po prostu stała w miejscu, a wszystkie swoje siły kierowała do korzeni i do tego, żeby w jakiś przetrwać tą sytuację stresową. Dlatego my jakby nie czekajmy na takie sytuacje i nie patrzmy, co się dzieje wśród naszych różanych krzewów już na tym etapie, tylko wcześniej, o wiele wcześniej, jeśli widzimy, że mamy właśnie takie sytuacje, w których panuje susza, tak jak tutaj u mnie w całym rejonie, to działajmy wcześniej. Jeśli nie możemy mieć rabat, gdzie mamy podłączone nawodnienie, no sytuacja rewelacyjna, gdzie to nawodnienie kropelkowe daje nam i zapewnia nam taką stabilizację, jeśli chodzi o podlewanie, to my kontrolujmy stan naszej gleby tam, gdzie rosną nasze róże, a więc jeśli nie mamy żadnych mierników, przyrządów, które nam dają znać, no to oczywiście jak najbardziej normalnie, manualnie sprawdzajmy, jaka jest wilgotność gleby, zwłaszcza na stanowiskach, gdzie cały dzień operuje słońce, bo jak wiadomo, róże najczęściej sadzimy właśnie na słonecznych stanowiskach, a więc tam naprawdę to przesychanie gleby jest dużo szybsze niż w jakichś miejscach półcienistych, gdzie jednak te korony drzew robią swoje, więc sprawdzajmy stan w glebie, no i oczywiście przystępujmy do podlewania, a więc właściwego nawadniania naszych różanych krzewów, jeśli chcemy liczyć na zdrowe rośliny, obfite kwitnienie, bo słuchajcie, jeszcze praktycznie miesiąc przy tak przyspieszonej w tym roku sytuacji pogodowej, no i rośliny będą nam rozpoczynały kwitnienie. Zatem od czego zaczynamy? Oczywiście od sprawdzenia wilgotności na naszych rabatach, a więc nie bójmy się, pogrzebmy dobrze w ziemi, zobaczmy jaką ma strukturę nasza ziemia, na ile jest wyschnięta, na ile potrzebuje podlewania i od czego zaczynamy. Oczywiście zaczynamy od porannego podlewania. Naprawdę nie polecam Wam podlewania wieczorem, no chyba że naprawdę nie możemy inaczej postąpić, a tylko możemy podlewać wieczorem. Więc druga bardzo ważna rzecz, bardzo ważna kwestia, absolutnie nie podlewajmy w takim wypadku po krzewach, nawet rano. Starajmy się nie polewać po liściach, bo tak właśnie prowokujemy występowanie chorób grzybowych. Zachęcam Was do spojrzenia na nasz kanał, gdzie mamy już filmiki o czarnej plamistości, o mączniakach, a więc tam mamy wymienione dokładnie wszystkie czynniki, co prowokuje nam właśnie powstawanie, jakby przyspieszanie i prowokowanie zarodków chorobotwórczych, grzybowych, jakby jakie działania sprzyjają powstawaniu nam właśnie takich chorób, a więc uczulam, nie polewajmy po liściach. Jeśli już podlewamy, bo nie mamy systemu nawadniania, systemu kropelkowego, to oczywiście podlewajmy pod krzewy, u nasady, a więc starajmy się naprawdę z tym uważać. No i oczywiście pamiętajmy, podlewamy rzadziej,
ale bardzo obficie, ponieważ ta woda bardzo pięknie i głęboko nam wsiąknie i o to chodzi, żeby właśnie system korzeniowy takiej wody szukał jak najgłębiej, żeby nie korzenił nam się tuż przy naszym poziomie gruntu, tylko wnikał jak najgłębiej i tam właśnie pobierał składniki pokarmowe, pobierał wodę, a więc budował przepiękny, głęboki system korzeniowy. Dlatego rzadziej, a bardzo obficie, zwłaszcza teraz właśnie w przypadkach suszy, starajmy się właśnie tak postępować. Kochani, zdarza się jednak tak, że nie mieszkamy w miejscu, gdzie uprawiamy róże, bo często są to jakieś działki odległe od naszego miejsca zamieszkania. Nie zawsze jesteśmy tam często, nie zawsze możemy tam dokonywać podlewania, kiedy jest taka potrzeba. Dlatego jak zapobiegać i nastawiać się właśnie na takie sytuacje stresowe, ekstremalne, a więc zagrożenie suszą już wcześniej, no przede wszystkim wybierać odmiany silnie rosnące, dobierać je do naszego gruntu, jaki mamy na naszej działce, a więc jeśli wiemy, że mamy lekkie, piaszczyste, kiepskie ziemie, więc wybierajmy odmiany mocno rosnące, silne, odmiany typu róże dzikie, czyli różnego rodzaju rugozy, które naprawdę radzą sobie w takich sytuacjach ekstremalnych, bo przeważnie przy opisie każdej odmiany mamy wymienione grunty, ziemię, jakiej dana odmiana potrzebuje. Niech to będą róże okrywowe, które nadają się również na skalniaki. To jest bardzo ważna kwestia. Kolejną kwestią jest oczywiście wzbogacanie ziemi, którą mamy, o materię organiczną, bo ona też zatrzymuje nam wilgoć w glebie. Kwestia kolejna to mulczowanie. Bardzo polecam, bo ono właśnie, ta warstwa mulczu przepięknie zatrzymuje nam wilgoć w glebie. Przepięknie nam również chroni przed chwastami, a więc jak najbardziej polecam, wzbogaca struktury naszej gleby, no, same zalety i przede wszystkim dobry właśnie dobór odmian, a więc odmian wytrzymałych. A jeśli już jesteśmy na działce i wiemy, że jest właśnie susza, naprawdę bardzo obficie, raz na jakiś czas starajmy się podlać nasze róże, zapewnić im tą wilgoć, one naprawdę bardzo nam się odwdzięczą. Kochani, jeśli chcecie zgłębić więcej informacji, więcej treści, oczywiście takie treści dla Was zamieszczamy na naszym blogu. Link oczywiście będzie w opisie filmiku do naszego bloga. Tam możecie poczytać na temat właściwego podlewania, na temat tego, jakich substancji potrzebują róże, na temat nawożenia, cięcia, a więc wszystkie informacje, które gromadzimy dla Was z własnego doświadczenia i doświadczenia oczywiście innych ogrodników. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście do ogrodów naszych klientów, gdzie możecie szukać inspiracji. No i na naszego Facebooka, tam staramy się na bieżąco udzielać wszystkich informacji, porad, zamieszczać różne ogłoszenia tego, co się dzieje w szkółce, tego, co dla Was oferujemy. A ja bardzo serdecznie Wam za dzisiejsze spotkanie dziękuję i mam nadzieję, że przekazałam znowu chociaż rąbek takich bardzo ważnych porad dla Was. No i wszystko właśnie tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że róże nie są naprawdę bardzo trudną rośliną, jeśli chodzi o uprawę, ale bardzo wdzięczną. I znając takie podstawowe jakby wskazówki, które są pomocne przy ich pielęgnacji, naprawdę możecie cieszyć się ogrodem pełnym kwitnących róż. No to już wkrótce oczywiście, bo mamy już maj, a więc jeszcze tylko jeden krok i będzie czerwiec, kiedy rozpoczną już w pełni swoje kwitnienie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.